No dzień dobry. Ekstremalnie niskie temperatury już ustąpiły, więc można wrócić na budowę. Nawet słoneczko przyświeca temu, aby dzisiaj zamontować stolarkę drzwiową oraz okienną, czyli doprowadzić budynek do stanu surowego, zamkniętego. Zobaczcie. Niektóre ramy okienne już zamontowane, no i tutaj szyby czekają na wstawienie. Fajne przyssawki mają robotnicy. Bez izolacji przeciwwilgociowej oczywiście się nie obejdzie. Taka izolacja między ościeżnicą a murem to podstawa, aby uznać budynek za energooszczędny. Tutaj izolacja jest wykonywana przy takim dużym oknie tarasowym, no i trzeba będzie potem jedynie uważać podczas budowy tarasu, żeby nie zerwać czy też uszkodzić właśnie tej czarnej taśmy. Tutaj nieco mniejsze okno, no i jak widać ościeżnica również odseparowana od muru tą właśnie taśmą. Stan surowy zamknięty to nie tylko okna, ale również drzwi. Tutaj przygotowana ościeżnica, a tutaj markowe, metalowe drzwi w kolorze dachówki, czyli antracyt. Tutaj coś porysowane, ale mam nadzieję, że to są tylko jakieś plamy od kurzu. Tak, to się spokojnie da wszystko wytrzeć. Zresztą później te drzwi i tak będą zabezpieczone. Izolacja stolarki okiennej z zewnątrz już wykonana, no to można piankować taką pianką montażową. Wszystkie ościeżnice na parterze już wstawione. Zobaczcie, tak to ładnie wygląda. Teraz tam ta pianka sobie będzie musiała przeschnąć, a my wyjdziemy sobie na poddasze, no i będziemy montować kolejną stolarkę. Ja tutaj sobie przejdę, korzystając z tego, że jest mróz i ta glina jest bardzo zmrożona. Wyjdę sobie na kupę gliny usypaną, no i tak z innej perspektywy spróbuję popatrzeć na dach, no i okno dachowe. Tu jeszcze perspektywa z usypanej na południu takiej górki z gliny. No i tutaj już powolutku montujemy okna na poddaszu. No i w międzyczasie fachowiec ładnie tutaj wstawił drzwi. Teraz jeszcze trzeba je ładnie wypoziomować, ustabilizować. No i będą gotowe. A ja wyszedłem na poddasze. Zobaczcie, tutaj jest okno dachowe, które już było wcześniej wykonane. Tutaj jeszcze okna zabezpieczone taką membraną. No i powolutku również będziemy przystępować do montażu stolarki okiennej. A montaż wygląda w taki sposób. Zobaczcie, ile słonka dochodzi tutaj do tego pomieszczenia właśnie przez te dosyć duże okna. Tutaj jeszcze strona północna. No i można będzie włożyć w te ramy okienne najpierw szyby, które tutaj są już przygotowane. Także trzeba je będzie tutaj delikatnie wstawić, aby nic nie uszkodzić, nie zbić przede wszystkim. No ale fachowiec sobie z tym poradzi, bo to wcale nie taka łatwa sprawa. Potrzebny będzie na pewno gumowy młoteczek, który gdzieś tutaj jest. No to wstawiamy powolutku, ostrożnie. No i jest. Jest również młoteczek. No i teraz trzeba wstukać te listwy przytrzymujące szybę. Jestem spokojny, bo pan robi to z wielkim wyczuciem.
No i moi drodzy, stan surowy zamknięty, gotowy. Zobaczcie, tak prezentuje się front budynku. Tutaj jego południowa strona. O tej porze dnia słoneczko troszkę się schowało za budynkiem sąsiada, ale na górze troszkę jednak promieni wpada. No to jeszcze zobaczmy stolarkę od strony zachodniej oraz południowej. Już wszystko gotowe, szyby wstawione, okno tarasowe również, okna na poddaszu także. Nie muszę się już martwić, że przy jakimś ostrym wietrze i deszczu krople wpadną mi do środka. Stan surowy zamknięty, więc i drzwi są zamknięte. Mam już oczywiście wkładkę w drzwiach, więc mogę sobie swobodnie otwierać i zamykać. Jak widać, jeszcze oklejone drzwi. No i co? Zaproszę Was do środka. Kluczyk wygląda tak. No i mogę sobie już przez próg mojego domku wejść do środka. No i zobaczcie, tutaj jeszcze nie ma schodów, ale okno na poddaszu od strony północnej zamontowane. No i tutaj jedno okno takie mniejsze, tarasowe. Klamki również zamontowane. Wszystko działa jak należy. Drzwi się otwierają swobodnie. Zamykają również. Tutaj jeszcze można uchylić w taki sposób. Nic skomplikowanego. Wszystkie okna właściwie działają w ten sam sposób. Tutaj będę miał taki oto widok na ogród, którego już nie mogę się doczekać. No to jest strona zachodnia, a strona południowa wygląda tak. Tu już nieco większe okno. No i tutaj również będzie fajne wyjście na ogród. No i w sumie to wszystko. Teraz czas na elewację zewnętrzną i roboty w środku. Trzymajcie się. Cześć!